Czołem wojowniku, dziś szybka relacja z frontu. Jak widzicie, mój ordo tutaj burzy fortyfikację wroga. W tym momencie nie ma tutaj żadnego oporu, także mam czas, żeby coś tutaj nagrać, coś popowiadać. Więc poświęcę ten czas na streszczenie naszego KVK. W sumie będzie to streszczenie samego VP, bo tutaj wiem po prostu, co się działo. Przejdźmy do strefy drugiej. Jak widzicie, strefa druga, do której mieliśmy dostęp, jest zajęta przez wroga 05 DD, serwer 305. Łącznie mają tam 20 miliardów mocy, pomimo dużej mocy mają jednak dużo słabych kont. No i jak się bramy jedynki otworzyły, jak mieliśmy dostęp do tej strefy, no to nie powiem, walki były dosyć zacięte, jednak przeważaliśmy w nich, no i ostatecznie zajęliśmy pierwszego ptaka, pierwszą iglicę, potem drugą iglicę, no i zajęliśmy tutaj kolejnego ptaka, więc wszystkie cele w tej strefie należały do nas, ale z czasem, z biegiem gry otworzyły się również bramy dwójki, no i potem otworzyły się bramy trójki do strefy trzeciej. Strefa trzecia była dla nas bardzo wymagająca, walczyliśmy tutaj tak naprawdę na dwa fronty. Pierwszy front był również tutaj, przy tej bramie. Nawet posiadaliśmy tę bramę, broniliśmy się tutaj naprawdę dobrze. 05 DD nie mogło sobie poradzić z nami w pojedynkę, nie mogli przejąć tej bramy, ale wykorzystali naszą nieuwagę, no i z pomocą, z teleportacją za pomocą tej laski przyszło im Ark, który jest z serwera 240. Sprawa prosta, teleportowali się pod bramę, odcięli nasze tutaj posiłki, odcięli nam drogę, żeby filować bramę. No i właśnie w ten klasyczny sposób, bo jest to tak naprawdę bardzo częste zagranie, w ten sposób zyskali sobie dostęp do strefy trzeciej. W tym samym czasie, gdy walczyliśmy tutaj oczywiście z 05DK, walczyliśmy również z Ark. Wraz z biegiem czasu przyszli tutaj jeszcze z serwera 211. No i przez chwilę walczyliśmy tak naprawdę 1 versus 3. Obrona na tym wzniesieniu była dosyć solidna, ale niestety kosztem tej bramy, prawda? No i mimo tego, że na walkach wyglądamy dosyć solidnie, to walczenie 1 versus 2, no a z czasem 1 versus 3, mimo wszystko, nie ma co się oszukiwać, przerosłoby nas. Dlatego z pomocą nam tutaj z odsieczą przyszło AC. Odcięli 05 DD, żeby nam tutaj nie zawracali głowy. No a my w tym samym czasie mogliśmy się zająć 1 versus 2 przeciwko Dawn oraz Ark. Także tyle w dużym skrócie. Na tym wzniesieniu jest nasza główna linia oporu, której szczerze mówiąc miało nie być, ale przez pewien incydent moonowy zaczęliśmy tutaj teleportować się, zaczęliśmy bronić tego zawodnika, no i w ten sposób postanowiliśmy jednak, że wrócimy do obrony tego miejsca. Szczerze mówiąc, fajna obrona mi się tutaj podoba, prawdziwa obrona Częstochowy. Naprawdę na tym klifie było mnóstwo walk, ale sobie poradziliśmy. Na pewno w naszej obronie pomógł bardzo mocno garnizon Roya, który, nie oszukujmy się, jest tutaj dla większości nie do przejścia. Teraz macie na ekranie jeden z naprawdę wielu, ale to wielu raportów. Także garnizon Roya, osoby, które filowały ten garnizon, no i wszystkie osoby, które walczyły tutaj na tym wzniesieniu, to właśnie dzięki nim możemy się pochwalić tym, że nadal w tej pozycji się utrzymujemy. Ktoś może powiedzieć, że to jest niski seed i dlatego te garnizony wyglądają jak wyglądają. Nic bardziej mylnego, gdyż nawet walcząc na NF, które jest dużo wyżej, robiliśmy na bastionach naprawdę pozytywne trady. Owszem, z reguły możemy mieć więcej śmierci, no bo u nas filujemy te bastiony farmami. Natomiast po drugiej stronie bardzo często są tam główne konta, więc nierzadko można tam zauważyć jednostki T5. Dlatego tych śmierci jest automatycznie mniej. W takich przypadkach walki T5 przeciwko T4 bardzo przydatny jest właśnie wskaźnik utraconej mocy. No i jak widzicie, wroga już tutaj nie widać, spokojnie sobie niszczymy ich fortyfikacje. Wróg liże rany, no i za 6 godzin będziemy mieli dostęp do ostatniej strefy. No i tutaj na pewno będzie się działo bardzo, ale to bardzo wiele. Jak się walki potoczą, zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie, że walczymy tutaj 2 versus 4.
Trzeba było postąpić w ten sposób, żeby mieć jakieś walki, no bo gdy walczyliśmy 1 versus 1, to walki w strefie drugiej zakończyły się dosyć szybko. Gdy walczyliśmy w strefie trzeciej 1 versus 1, te walki również zakończyły się dosyć szybko. Doskonale wiecie, że wróg jest chętniejszy do walki, gdy ma przewagę liczebną, gdy ma przewagę sił. Owszem, trochę nas to kosztuje nerwów, ale nie ma co się oszukiwać, albo macie trudne KVK, albo nie macie walk. Więc dla nas wybór był prosty, szczególnie, że wielu graczy z VP walczyło na mocniejszych przeciwników już nieraz. Niektóre nowe twarze są w szoku, że walczymy na trudnego przeciwnika, ale myślę, że ostatecznie zapamiętają wszyscy bardziej właśnie takie trudne KVK niż jakieś łatwe deployiny. Owszem, niektórym może siadać tutaj psycha, że jest ciężko, ale uwierzcie mi, że na koniec dnia to właśnie takie trudne KVK, to właśnie je będziecie pamiętać najbardziej. No i pamiętajcie, że to właśnie w trudnych chwilach możecie zobaczyć, na kogo można liczyć, bo gdy wszystko się układa, wtedy jest naprawdę prosto, wtedy wszyscy się lubią, wtedy jest kolorowo, wszyscy są szczęśliwi. No tutaj jest prawda stara jak świat, jak wszystko się układa, to wszyscy są szczęśliwi, natomiast gdy pojawiają się pierwsze problemy, to właśnie w takich chwilach można zobaczyć, na kogo można liczyć. Także to tyle w tym krótkim raporcie z frontu. Ja będę się z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.